Czołem. Znacie człowieka, prawda? Paweł Bednarz, Fundacja Tak. Dobrego Pasterza. Paweł Bednarz to ten, który się upomina o polskie dzieci. Paweł, jedno pytanie. Czy powstrzymane zostały adopcje polskich dzieci na zachód? Proszę Państwa, rozmawiałem z każdym w Polsce, Tak. z każdym ministrem sprawiedliwości, prezydentem, premier, Tak. wszystkimi władnymi, z wieloma posłami. Tak? Nie. Ja Nie, muszę poczekaj tylko... Paweł, nie, czyli nie zostały zatrzymane. Następne pytanie. Kto udziela tych adopcji? Kto? Każda jedna adopcja, żebyście Państwo wiedzieli, Tak. każda jedna adopcja w myśl ustawy z 2011 roku, którą podpisał prezydent Komorowski, jest formą przestępstwa i ministrowie o tym wiedzą, bo ja Wójcikowi, wiceministrowi sprawiedliwości... Kto handluje wytłumaczę. tymi dziećmi teraz, Paweł? Proszę Państwa, te dzieci idą w 70% dokładnie do Włoch, czyli jacyś ludzie nieuczciwi, mafia. Ale jaka instytucja się Ja zajmuje? myślę, że są tam również nieuczciwi ludzie Kościoła. Ja 3 razy rozmawiałem z kardynałem. Czyli czekaj. Czyli adopcją polskich dzieci na zachód zajmuje się Kościół katolicki, tak? Między innymi tak. Większości, proszę Państwa, większości. Jaki to jest procent większości, Paweł? Nie wiem, ja już takich danych nie mam. Nie chcę tutaj nikogo oskarżyć. Czyli czekaj, jesteś na 100% pewny, że adopcja nie została zatrzymana? Nie Czyli została zatrzymana. dalej dzieci płyną na zachód? Tak, dalej dzieci płyną na zachód. Byłem u Rzecznika Praw Obywatelskich. Dobrze, Nie- Paweł, przepraszam, że ci przerwę. U kogo byłeś? Wyliczamy. Wyliczamy jak... Prezydent Duda Tak? 2 razy. Minister Jaki raz. Kto to jest minister jaki? Sprawiedliwości, Tak, wiceminister, tak. minister Ziobro raz. Tak. CBA Katowice 9 razy. A pani premier Szydło? Pani premier raz w Piekarach Śląskich na pielgrzymce kobiet i dziewcząt. Rozmawiałem bardzo krótko, ale już miała wszystko, co bym, jakby chciała, to by mogła coś zrobić. No. Następnie potem minister Ziobro raz, minister Wójcik, wicesprawiedliwości minister 2 razy. Kilku biskupów, arcybiskupów, jeden kardynał Dziwisz 3 razy. Następnie z polityków to Kukiz 15, Paweł Kukiz osobiście pod kopalnią Wujek, wszystkie dokumenty mają od 6 września, nic nie zrobili, nic. Paweł Kukiz jest oszustem. Poczekaj, Paweł, poczekaj. Pozwoli, że się włączę, bo słuchajcie, człowiek ma zszargane nerwy, jest na pierwszej linii frontu w tym temacie, zależy mu. Jak komuś zależy, to ja już tego doświadczyłem, że inni na niego się patrzą z politowaniem, wiesz? No robią ze mnie wariata. Tak. I teraz, jeśli wy chcecie wydawać setki tysięcy złotych na podejrzaną metodę in vitro, gdzie następuje ryzyko chorego dziecka, a nie pochylacie się nad żywymi polskimi dziećmi, które... Tak, to są żywe, one już się urodziły, one są w domach dziecka, w Ludzie, pieczy zastępczej. to wy stawiacie wóz przed koniem. Ludzie, jeżeli chodzi o polityków, to tak, cały PiS ma wszystkie dokumenty od 6 września i pani w PiSie powiedziała mi, no ktoś to wstrzymuje. Kidawa-Błońska. Zaraz, poczekaj. Tak ci powiedziała Tak, pani w pani PiSie? sekretarka w PiSie, jak wchodzi się do biura, po lewej stronie siedzi taka Ale starsza kobieta. gdzie? Biuro. Czy PiS, jakie? Na w Sejmie, Nowogrodzkiej? w Sejmie. A w Sejmie? Paweł, bo to trzeba bardzo precyzyjnie mówić. Pani w Sejmie z PiS-u powiedziała, ktoś to taka wstrzymuje. starsza. No, ktoś to wstrzymuje. Wysłuchała wszystko elegancko, ktoś to wstrzymuje. Następnie Korwin-Mikke, 3 razy się widziałem z nim. Następnie pani Kidawa-Błońska powiedziała, no mieli już tego nie robić. Czyli jest... Czekaj, tak, w Sejmie, możesz 6 to września. powtórzyć? Tak, pani Kidawa-Błońska tak wysłuchała mnie, wzięła wizytówkę Tak, i powiedziała, i potem tak, głowę schyliła, no mówi, no mówili, że już tego nie będą robić, albo no mieli już tego nie robić. Jak oni mogą, mówili, że będą tego nie robić i dalej to robią? Proszę Państwa, te nasze dzieci trafiają w większości do burdeli. W większości. Ja myślałem, że to jest 5%, gdzie trafiają do burdeli, do pedofilii, a teraz zmieniłem swoje zdanie, jest odwrotnie. 80-90% to są dzieci, które idą na przemiał. Ośrodki adopcyjne w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Włoszech FBI weszło, a aresztowało w sumie już teraz 3000 osób. Zapraszam wszystkich, weźcie sobie, przejrzyjcie materiały na Ale Facebooku. FBI dlaczego weszło? Gdzie weszło FBI? W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i we Włoszech. Gdzie? Do ośrodków adopcyjnych, które ściągały m.in. dzieci z Polski. Ludzie, czy wy to słyszycie, co powiedział ten facet? Ja nie chcę przeklinać, bo obiecałem żonie, że nie będę przeklinał, ale tu by się przydało kilka ładnych przekleństw. FBI wchodzi do ośrodków adopcyjnych, do których to ośrodków idą też nasze dzieci. Tak, my współpracujemy z nimi. Oni informują nasze Ministerstwo Sprawiedliwości i dopiero pan Wójcik wychodzi przed kamery i mówi, że wstrzymali adopcje zagraniczne. Nie wstrzymali nic. A ja żądam tylko... Paweł, poczekaj, przepraszam, wybacz. Uważajcie, bo to są bardzo poważne rzeczy. Paweł Wójcik jest kim? Michał, tak. Wiceministrem Sprawiedliwości. Chłopak z Sosnowca, z mojego osiedla. Prawie z mojego. I pan Wójcik, wiceminister Sprawiedliwości, powiedział, że adopcje są wstrzymane. Tak, jak zamknęli ośrodek pani Passini, to on powiedział, że adopcje zagraniczne są wstrzymane na antenie tam radia. A kto to była pani Passini? To była pani, która 27 lat sprzedawała dzieci do Ameryki.
największa, czy ja mogę nazwać rzecz po imieniu? Nie, bo wiesz co, bo potem się tylko tego czepią i z tego zrobią, wiesz, wielkie wydmy. A ustawę korupcyjną ustawę podpisał prezydent Komorowski, ale teraz chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz. Największym skandalem w powojennej Polsce właśnie jest ta sprawa. Dlaczego? Dlatego, że tak, tutaj robimy pieniądze na życiu dzieci, ale chodzi jeszcze o to, że wszystkie najważniejsze osoby w państwie polskim o tym wiedzą. I jeszcze jedna rzecz, kochani, zobaczcie, dzieci z domu dziecka są dziećmi zapomnianymi z pieczy zastępczej. Dlaczego? A gdzie jest 500+? Czemu nie zostały wzięte pod uwagę? Tam są same rodzeństwa wielodzietne. A gdzie jest mieszkanie dla młodych? Czemu nie zostały wzięte pod uwagę? To jest gorszy sort człowieka? Panie prezydencie, pan był prezydentem wszystkich Polaków, tych dzieci też. Głosowałem na pana. Przepraszam was, oszukałem społeczeństwo, bo głosowałem na pana prezydenta Dudę. Paweł, Pomyliłem się. Powiedziałeś bardzo ładną składnię gramatyczną. Powiedziałeś, pan był prezydentem wszystkim Polaków. Powiedziałeś prawdę, był. Czujesz? Był. Panie prezydencie, wszystkich Polaków, również tych dzieci. Myśmy 2 razy rozmawiali osobiście. To nie jest tak, że ja to mówię na podstawie. Pan prezydent ma, dzieci do niego list napisały, błagalny list dzieci z domu dziecka napisały w zeszłym roku w lutym do niego. On dostał listem poleconym. On, pani premier i pani prezydentowa, a potem ten list 10 razy, 2 razy mu dałem do ręki osobiście, a potem 10 razy był w Sejmie, w każdym biurze poselskim, w każdym jednym. Coś ci powiem, Paweł. Jak to słucham, to wiesz, co się we mnie robi? Burzy się we mnie bojowy szał wikinga. Dlaczego? Bo nie potrafię, bo powiedziałem, że nie będę przeklinał, ale mam ochotę wziąć coś ciężkiego i rąbać. Nie trzeba przeklinać, ale nazywajmy rzecz po imieniu. Handel dziećmi do burdeli i do pedofilii to jest największy Nie, kurestwo, tego jakie się może nie da być. słuchać. Możecie to słuchać spokojnie. Zwłaszcza, że Smakuje wszyscy wam wiedzą. kolacja, smakuje wam herbatka, jak to słyszycie. Ludzie! Mieliście szczęście, nie trafiliście do domu dziecka. Ale pamiętajcie, nie czujcie się bezpieczni, bo to mogą być wasze dzieci, wasze wnuki. Paweł, wiesz co ci powiem? Lubią cię ludzie, czy cię nie lubią? Na Facebooku nie lubią, ale ja mam... Poczekaj. Nie wiem, zapytaj się ludzi. Kochani chrześcijanie, katolicy polscy, pomódlcie się za człowieka, że jemu się chce. Ja nie spocznę. Pomódlcie się, poproście anioła stróża, żeby dał mu siłę, żeby dał mu przeziorczość umysłu, żeby mu dał sokole oko, żeby mu dał idealne ucho. Jeszcze jedna osoba w Polsce walczy o te dzieci, tak samo jak ja, to jest pan Roman Poturalski z Poznania, z Pomału, Wolnego jeszcze Społeczeństwa. raz, precyzyjnie. Roman Poturalski. Tak, Poznań, Wolne Społeczeństwo. na Romek, Facebooku. pozdrawiamy cię. Tak, on nie jest katolikiem, ale on mówi tak, a może, mówi Paweł, wiesz co, to są skurwysyny. On cytuje. Zaraz, poprawię. Proponowałbym skurwysyna zamienić na skurwiel, bo nie znaliśmy ich matek. Tak, to są skurwiele. Może oni chcą, żeby Polacy, mówi, może chcą, żeby sprzedawać ich dzieci. I teraz dzisiaj się widziałem z panem Pospieszalskim. Mogę powiedzieć tak. Pospieszalskim. Pospieszalski. Pan Pospieszalski, ja bym proponował, ja bym to nazwał pan Opóźnialski, bo po prostu, proszę pana, nie wiem co pan zrobi z tymi materiałami, które pan ode mnie otrzymał, ale tak jak pan mnie potraktował, to stawiam pana na w jednym szeregu z panem Pawłem Kukizem. W tak ważnej sprawie nie poświęcić minuty czasu. Paweł, Ja tego nie rozumiem. Paweł, co teraz, jaki ruch następny? Działamy dalej. Obudźmy się. Ludzie po prostu nie wiedzą. Informujcie się nawzajem. Gdzie internauci, którzy to oglądają, mogą się zapoznać z tymi materiałami? No to U ciebie na Facebooku? na Facebooku. Jaki? Powiedz ten Facebook. Fundacja Dobrego Pasterza Facebook, Paweł Bednarz Paweł, to jest mój prywatny Facebook i strona www.fundacjadobregopasterza.pl. Kolego, Jak również na stronie Wolne Społeczeństwo. kolego, jeśli nie masz siły działać, bo nie każdy ma siłę działać, jeśli nie masz siły napisać protestu, to wejdź na Facebooka i udostępnij innym. Przekaż tę informację, to również broń. Może jakiś apel wymyśl. Tak, Może trzeba zasypać... Ja mam taki apel do Was, Dawaj. że te dzieci, które Paweł, trafiają do... powiedz prosto do obiektywu. Kochani rodacy, te dzieci, które trafiają do burdeli, do pedofilii, one mają problem. Ale tak naprawdę, to jeżeli Wy po tym, jak zobaczycie ten filmik, możecie spać spokojnie, jeść spokojnie i żyć, nie robiąc nic w tej kwestii, to tak naprawdę to Wy macie potężny problem. One stracą życie, ale będą w niebie. A Wy za to, że mogliście zrobić dobro, a nie zrobiliście, nawet przez udostępnienie, przez poinformowanie. Monitorujcie swoich posłów, piszcie listy do prokuratorów. Ja już od poniedziałku występuję jako obywatel Kanady, mam paszport, już byłem przesłuchiwany jako obywatel Kanady, tak? I uważam, że tym powinna się zająć
powinien się zająć konsul Kanady. Ja już teraz będę jego prosił, żeby on mnie wspierał, bo zmusiło mnie do tego państwo polskie swoją biernością. Rozmawiałem z wszystkimi, olali mnie, poprosiłem społeczność międzynarodową. Paweł, teraz tak, kończymy. Popatrz się prosto do obiektywu, popatrz się. Patrzymy teraz na tych ludzi, którzy nas oglądają i nic nie mówimy, aż on wyłączy kamerę.